Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Volkswagena Grand California. I nazwa Grand tutaj nie jest przypadkowa. To auto jest naprawdę Grand, czyli wielkie. Grand California ma 3 metry wysokości, 2 metry i 40 cm szerokości oraz 6 lub 6 metrów i 80 cm długości. Mówię lub, bo Grand California ma dwa warianty. Wersja 600, czyli ta, która testuje, ma 600 cm, czyli 6 metrów, oraz wariant 680, czyli 6 metrów i 80 cm. Z tym, że odmiana 680 ma już DMC, czyli dopuszczalną masę całkowitą, na poziomie 3880 kg, czyli wymaga prawa jazdy kategorii C, a krótszy wariant 600 ma DMC 3,5 tony, czyli można śmigać na prawku B. W ogóle wariant dłuższy jest niższy i mniej praktyczny, bo nie może mieć drugiego łóżka, ale o tym powiem później. Tutaj porozmawiamy o tym testowanym wielkim skurczybyku, który ma patriotyczne malowanie, biało-czerwone. Swoją drogą, to malowanie to opcja za 12 000 złotych. Czego się nie robi dla kraju. Grand California to pełnoprawny kamper oparty o Volkswagena Craftera, czyli dużego busa od Volkswagena. Żeby jednak przystosować Craftera do bycia kamperem, należało zrobić kilka modyfikacji. Po pierwsze, pojawiła się na górze taka czapa, coś jak alkowa, czyli nadbudowa dachu. Po drugie, mamy z tyłu wybrzuszenia, które wystają poza obrys auta. To jest zrobione po to, żeby było więcej miejsca na tylnym łóżku, które ma teraz 195 cm szerokości. Niestety Crafter sam w sobie jest dość wąski, a dodatkowo busy zawsze się zwężają do góry, stąd też bez tej modyfikacji łóżko byłoby zbyt krótkie. Jest też oczywiście markiza, na przodzie widać panel słoneczny o mocy 104 W, a gdzieś tam z tyłu na dachu widać jeszcze okno dachowe oraz na tyle klimatyzacja. I ta klimatyzacja to opcja za 8500 zł i dzięki niej auto jest jeszcze wyższe i ma 3 metry i 10 cm. Aha, i wybierając dłuższą Grand Californię dostajemy mocniejszy solar o mocy 174 W. No auto jest gigantycznie wysokie, ale też nie jest bardzo długie, stąd też wydaje się mieć takie dziwne proporcje. Ale i tak uważam, że wygląda ładnie jak na kampera. Oczywiście tutaj nie da się ukryć, że to jest kamper, czy tam kamperowany. No to widać od razu. Poza nadbudową dachu, solarami czy innymi oknami są też przyłącza, gdzie mamy możliwość podpięcia się pod zewnętrzne zasilanie. Jest też miejsce na wodę, gdzie możemy ją uzupełnić. Jest też bardzo ładnie zabudowane miejsce na kasetę od toalety, a także mamy miejsce na rowery na klapie. Tutaj tylko trzeba uważać, bo jak się otwiera, to ten bagażnik zachodzi i można sobie dość szybko zamówić wizytę u dentysty. Mamy też oczywiście markizę oraz brak schodka w zderzaku. Dlaczego to wada? Ano dlatego, że w takim wielkim busie ciężko umyć albo zeskrobać szybę ze szronu w zimie bez wejścia nieco wyżej. To samo można powiedzieć o solarze, bo przecież jego co jakiś czas trzeba czyścić. Można by się wdrapać na koło, ale konkurencja posiada zazwyczaj 1 stopień w zderzaku po to, żeby właśnie wejść na górę. Dobra, ale my wejdźmy do środka, a nie na górę. Do kampera można wejść albo tyłem, uważając, żeby sobie nie walnąć w głowę, albo bocznymi rozsuwanymi drzwiami. I tutaj od razu uwaga, niestety te rozsuwane drzwi nie mają elektrycznego dociągania, co na kempingu w nocy jest bardzo potrzebne, bo żeby zamknąć te drzwi, trzeba naprawdę nimi mocniej walnąć, a to może oznaczać obudzenie np. dzieci, które jeszcze śpią u nas w kamperze, a także i innych osób na kempingu. Dziwne, bo duża Grand California nie ma dociągu drzwi, a mniejsza, mała California, oparta o multivana, taki dociąg już ma. Wchodzimy do środka, po wysuwanym stopniu, który to można oczywiście wyłączyć, jak ktoś tego nie chce. I tak jak mówiłem, to jest prawdziwy kamper, czyli mamy kompresorową lodówkę o pojemności 70 litrów, która ma dodatkowo zamrażarkę i która to jest dostępna zarówno z kabiny, jak i z zewnątrz, bo nie trzeba wchodzić do środka, wystarczy otworzyć drzwi i jest już dostęp. Mamy też oczywiście zlew, 2 palniki gazowe, do których można podpiąć aż 2 11-litrowe butle gazowe. Butle schowane są na tyle i mają oczywiście po drodze kilka zabezpieczeń i blokad. I jak się gaz skończy w jednej, to automatycznie uruchamiana jest druga, co jest wygodne. Da się też zamontować mniejsze butle i tym samym zrobić sobie więcej miejsca na bagaże. Z tyłu jest też łóżko rozkładane, które tak naprawdę ja miałem cały czas rozłożone, ale jak przewozicie coś większego, to fajnie, że można to łóżko rozłożyć i wstawić coś na środek. Zresztą są nawet specjalne deski, które odgradzają kabinę od tego dużego luku bagażowego. Tylne łóżko ma, tak jak mówiłem, 195 cm szerokości, więc jak ktoś ma większy wzrost, to będzie musiał spać w poprzek.
I to, co ma krótsza Kalifornia, a czego nie ma dłuższy wariant, to rozkładane łóżko na górze nad kabiną. I to jest świetne rozwiązanie. Mechanizm rozkładania jest bardzo prosty i po jego rozłożeniu mamy łóżko o długości 165 cm i to w krótszym miejscu. Bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, tu jest taka mała, dokładana podpórka, która powiększa łóżko do około 185 cm. Ja mam 186 i wbiłem się tak, że miałem problem, żeby stąd wyjść. Ale na upartego jakoś po skosie dałoby się tam spać. To jest jednak idealne łóżko dla dzieci. Są blokady, żeby dzieci nie spadły i sprawdza się to dla nich idealnie. Nad nami jest też okno, które jest otwierane. To, co mnie zdziwiło, to jest tam tylko jedna szyba, a powinna być podwójna, bo coś czuję, że pojedyncza w zimie będzie się szronić. Ale mogę się mylić. Żeby wejść na górę, jest drabinka, która nie ma swojego miejsca, ale możemy ją spiąć pasami przy łóżku albo położyć w bagażniku. Aha, i górne łóżko jest do 150 kg, więc pamiętajcie o tym, jakbyście chcieli wrzucić tam dwie dorosłe osoby. To, co jest fajne, to jak mamy rozłożone górne łóżko, to wciąż możemy normalnie siedzieć na dole, a to jest bardzo przyjemne wieczorem. Czyli przykładowo, dzieci idą spać, a my na dole możemy siedzieć i oglądać testy autowizji. Miło. Na dole oczywiście fotele przednie są obracane, a my możemy też dostawić stolik. Niestety ten nie ma swojego miejsca w kabinie i podczas podróży musimy go przymocować albo pasami do łóżka, albo jakoś upchać w bagażniku. Zresztą, to samo jest z tą drabinką, o której wcześniej mówiłem. Co innego stolik na zewnątrz oraz krzesła. Te są idealnie schowane w drzwiach, co jest bardzo wygodne. Szkoda tylko, że krzesła są dwa, a Grand California jest raczej czteroosobowa. Kolejny duży minus to tylna kanapa, która po pierwsze jest niemal pionowa, a po drugie jest bardzo wąska. Ja na przykład miałem problem, żeby zamontować dwa foteliki dziecięce obok siebie, a wcale nie mam jakichś szerokich modeli. Ja rozumiem, że tutaj musi być wąsko, żeby było przejście na tył, ale fotele mogły być na przykład delikatnie rozsuwane na boki i wtedy problem by zniknął. Nie pokazałem jeszcze jednej bardzo ważnej cechy Grand Californii, czyli pełnoprawnej łazienki. I to takiej naprawdę wygodnej i przemyślanej. Może jest nieco mała, ale jest naprawdę wygodna. Jest obrotowy kibelek, jest rozkładany zlew z kranem, który możemy zamontować na górze jako prysznic, jest szafka pod spodem, jest okno, czy jest też lusterko oraz małe szafki. Bardzo mądre jest też to, że są dwa spływy, bo wiadomo, że kamper nigdy nie będzie stał idealnie równo i zawsze jakiś lekki przechył będzie. Wtedy, jakby był jeden spływ, to woda po przeciwnej stronie mogłaby ciągle stać. A zbiornik na czystą wodę ma 110 litrów pojemności, a na brudną wodę 90. I zrzut do brudnej wody jest oczywiście pod autem i tam też jest kranik do spuszczania. Niestety, ale zbiornik jest na zewnątrz, a to oznacza, że Grand California nie może być użytkowana w pełni w zimie, bo zamarznie nam woda. Co gorsza, nawet w opcji nie widzę możliwości założenia podgrzewania tego zbiornika, trzeba to zrobić we własnym zakresie. Koszt takiego dodatkowego ogrzewania to około 2–2,5 tysiąca złotych. Z tyłu mamy też drugi prysznic, zewnętrzny i to zarówno z ciepłą, jak i zimną wodą. Idealne rozwiązanie na przykład po to, żeby po zejściu z plaży zmyć piach z siebie. Poza tym oczywiście w kamperze mamy masę szafek w stylu samolotowym, które moim zdaniem są słabe. Po pierwsze, dużo z nich po otwarciu ma w środku coś zabudowane, przez co szafka nie jest w pełni do wykorzystania, a po drugie, już niektóre drzwiczki u mnie się nie otwierały. Myślałem, że to kwestia mojego egzemplarza, ale widziałem testy innych egzemplarzy i tam też była ta przypadłość. Szafek jest dużo, ale moim zdaniem za mało jest przy aneksie kuchennym, bo pakując się na dłuższą podróż, albo nie mamy gdzie wrzucić garnków i talerzy, albo jedzenia. Ja na przykład musiałem żarcie pakować do górnej szafki po prawej stronie. Dodatkowo widziałem, że blat jest już lekko odbarwiony, prawdopodobnie po rozlaniu jakiejś kawy. Niestety nie jestem znawcą w temacie tego materiału, ale wydaje mi się, że przy kuchni blat powinien być z jak najlepszego materiału. Tak, żeby potem nie zostawały żadne ślady, przecież tutaj kroimy i coś często możemy rozlać. Ale z drugiej strony nie wiem kto i jak wcześniej to auto użytkował. Każde z okien ma też markizy oraz rolety, a także i w drzwiach górnych są duże markizy idealne, żeby zatrzymać robactwo. Trzeba tylko spokojnie i powoli zamykać te markizy w drzwiach, bo wydają się one delikatne. No i na koniec oczywiście centrum dowodzenia, a w zasadzie dwa, ale najpierw pokażę pierwsze.
Jest to dotykowy ekran zamontowany na ściance w przejściu, skąd też ustawiamy oświetlenie, sprawdzimy stan wody czystej i brudnej, włączymy tryb kempingowy i tak dalej. No i jak widzicie, u mnie tryb ten kempingowy nie działał. I jak się okazało, nie działał też przez to solar. Niestety, odkryłem to dopiero po 2 dniach stania w Chorwacji, jak auto rozładowało mi się do zera. Okazało się, że trzeba pójść na tył auta, dostać się do bezpieczników, zrestartować go i tryb kempingowy oraz solar zaczęły działać. Podobno tak się niestety w Grand Californiach czasem zdarza. Na szczęście wystarczyło, żebym odpalił samochód i włączył go dosłownie na 10 minut i akumulator podładował się na 40%, co starczyło na kolejną dobę stania bez podłączenia zewnętrznego zasilania. Podoba mi się też to, że światło w aucie ma regulację natężenia, czyli im dłużej trzymamy przycisk, tym mocniej będzie świeciło światło. Mówiłem też, że jest drugie centrum dowodzenia. Otóż pod fotelami pasażerów są małe drzwiczki do obsługi ogrzewania postojowego trumy oraz odgrzewania ciepłej wody. Trochę dziwne miejsce, bo trzeba praktycznie usiąść na ziemi albo kucnąć, żeby to ustawić. A samo grzanie może być różne, bo jest ono albo gazowe, albo elektryczne. Boiler grzeje 10 litrów wody. I w podstawie mamy tylko układ zasilany gazem, ale w opcji za 2000 zł mamy zasilanie gazem lub prądem, a za 5000 zł zasilanie prądem lub silnikiem spalinowym. Sprawdziłem i układ jest bardzo wydajny. I wydaje mi się, że najrozsądniejszy jest wybór tego najdroższego zasilania, bo wtedy możemy zrezygnować z jednej butli z gazem i mamy więcej miejsca na bagaże. Jedyne co bym zmienił, to ja właśnie to sterowanie podgrzewaniem wody oraz sterowanie stałym autem zamontował bliżej łóżka z tyłu. Tak, żeby w nocy można było wszystkim sterować nie ruszając się z łóżka, czy tam na przykład z rana. To jeszcze rzućmy okiem na kabinę, która jest identyczna jak zwykły Crafter. Tutaj zabrakło moim zdaniem wbudowanych rolet w przednich szybach, dokładnie takich samych jak są w mniejszej Kalifornii. Zamiast tego dostajemy takie na magnes, które są dodatkowo zaczepiane na osłony przeciwsłoneczne. Działają, ale jednak zakładanie trwa dłużej i zajmuje miejsce w schowkach. Materiały są typowe dla busa, czyli jest twardo, ale nie jakoś mocno topornie. Jest też sporo schowków i złącz, co jest bardzo ważne. Aha, i jak chcemy używać gniazdka 230, to pod fotelem kierowcy jest przetwornica i wtedy na postoju, nawet jak nie jesteśmy wpięci do zasilania zewnętrznego, to możemy używać tego kontaktu. Jak się wepniemy do zasilania zewnętrznego, to wtedy też pozostałe złącza działają na postoju. W opcji jest też router i on wtedy też jest pod fotelem kierowcy i to też jest super. Wyjeżdżamy za granicę, kupujemy kartę SIM z danego kraju i mamy internet. Fajne. No właśnie, odpalmy silnik. Jak słyszycie, typowy klekot diesla, bo pod maską jest 2.0 TDI, 177 koni. I jest to jedyny silnik dostępny dla Grand Californii, zarówno krótkiej, jak i długiej. Jedyna różnica jest taka, że dla długiej Grand Californii możemy wybrać w opcji napęd 4x4, a dla krótkiej jest to niemożliwe. Niemożliwe pewnie ze względu na masę pojazdu, bo z 4x4 auto nie zmieściłoby się pewnie w limicie 3500 kg. Zresztą waga w kamperach zawsze jest problemem. Gotowa do jazdy Grand California waży około 3050 kg, ale jak zalejemy ją wodą, to waga wzrasta do 3160 kg, czyli zostaje nam jakieś 340 kg na pasażerów i bagaży. Czyli tak na styk, żeby się zmieścić w limicie, ale z drugiej strony można podróżować z mniejszą ilością wody i dolać na miejscu. No różne są sposoby, ale z limitem trzeba uważać, bo na przykład w Austrii potrafią zważyć kampera i wtedy po przekroczeniu wagi jest spory mandat. Grand California zawsze też występuje z automatyczną 8-stopniową dwusprzęgłową przykładnią DSG, która działa naprawdę sprawnie i szybko redukuje. Zresztą osiągi, jak widzicie, też są niezłe, jak na auto, które waży ponad 3 tony. Zmierzyłem przyspieszenie do setki i wynik to 15,3 sekundy. Bardzo ładnie.
Bardzo ładne jest też prowadzenie, bo komfort i łatwość prowadzenia to jedna z największych zalet Grand Californii. Oczywiście, auto jest super wielkie, super wysokie i naprawdę ciężkie i to czuć przy niemal każdym manewrze. Przy wyższych prędkościach, czyli powyżej 100-110 km na godzinę, czuć też podmuchy wiatru, ale na szczęście Crafter ma asystenta bocznego wiatru, który stabilizuje pojazd, jak wyczuje silny podmuch. Ale i tak, jak na tak duże auto, Crafterem się jeździ bardzo dobrze. Byłoby idealnie, gdyby nie hałasująca zabudowa. Odgłosy dochodzą z okolistego narożnika koło lodówki i są naprawdę denerwujące. I nie, to na pewno nie jest zawartość, bo sprawdzałem też na pusto. To jest zdecydowanie do poprawy. Dziwi mnie też to, że Grand California ma bak 75 litrów, podczas gdy mniejsza Kalifornia może mieć 80 litrów. Ale i tak, na baku da się zrobić spokojnie ponad 800 km i to jadąc 120 km na godzinę. Przy 120 spalanie załadowanej Grand Californii z pełnym bakiem paliwa i wody wynosi około 9 litrów. Zrobiłem trasę z Warszawy do Chorwacji i potem z powrotem do Warszawy, czyli około 2500 km i spalanie z całej trasy to 8,8 litrów. Gdzie się dało, to jechałem 120, czyli jak na kampera, to naprawdę szybko. Świetne spalanie. Szkoda tylko, że cena już nie jest aż tak świetna jak rok temu. W 2021 roku Grand California 600 kosztowała 296 tysięcy złotych, a dziś jest to już 342 tysiące złotych, czyli przyrost o 46 tysięcy złotych. Sporo. I to oczywiście mówimy o podstawie, bo mój egzemplarz kosztował ponad 400 tysięcy złotych. Czy to dużo? No cóż, w tych pieniądzach spokojnie zbudujemy sobie samemu kampera, czy tam kamperowana, który będzie idealnie pod nas. Czyli właśnie wstawimy tylną inną kanapę albo większe górne łóżko, czy w innym miejscu zamontujemy centralkę i damy nieco inny bagażnik. Przewagą Grand Californii jest to, że dostajemy gotowy produkt, który jest przetestowany, sprawdzony, na pełnej gwarancji i przeszedł pewnie nawet testy zderzeniowe. Jak my samemu zbudujemy kampera, to pewne jest to, że co jakiś czas coś będziemy poprawiać, naprawiać i tak dalej, bo zawsze po odbiorze są jakieś kwiatki. Chociaż pewnie tutaj też w Grand Californii zdarzają się awarie. Z zakupem Grand Californii jest trochę jak z zakupem gotowego, umeblowanego mieszkania. Płacimy więcej, nie wszystko nam się podoba, ale mamy święty spokój. No prawie święty spokój, bo o ile do układu czy pionowej kanapy można się jakoś przyzwyczaić, tak hałasująca zabudowa moim zdaniem nie powinna mieć miejsca. System szafek też jest raczej do poprawy, no i trzeba samemu ocieplić sobie zbiornik z brudną wodą, jeśli planujemy używać kampera przez cały rok. Nie wiem tylko jak z podłogą, bo wydaje mi się, że ta też powinna być podwójna. Podobnie jak okno dachowe. Cześć!